And please welcome yet again Kenneth Branagh and Zambarloukos. Wow, that was some movie, really worth waiting for. 50 years, you said, that was gestating in your head. So now that we've seen it, tell us how much of it is true to what really happened in your life and how much of it did you embellish? Przez 50 lat, jak słyszeliśmy, autor tego filmu nosił się z tym tematem. Jestem ciekaw, na ile w takim razie ta historia, którą przed chwilą widzieliśmy, była prawdziwa, a na ile wymyślona dramaturgicznie? Writing it from a distance of 50 years and determining to see it through the eyes of the 9-year-old boy, I knew that it wouldn't be objective truth. It didn't need to be a documentary. In a way, I wanted especially to see it through the eyes of the 9-year-old who was seeing things through movies, through romance, through football, through religion. But from the moment that his world turns upside down, literally the ground is taken from beneath his feet, I wanted the film to sort of reflect his attempt to make sense of chaos. To było tak, że chciałem przedstawić ten świat widziany z perspektywy 9-letniego chłopca i on postrzegał wszystko to, co działo się wokół niego, na pewno nie w sposób obiektywny. On to filtrował swoimi doświadczeniami, swoimi zainteresowaniami, czy to wynikającymi z piłki nożnej, czy z kina. Są elementy romansu, są elementy religii. I ta część wydała mi się jak najbardziej subiektywna. Natomiast z chwilą, kiedy w jego życiu wszystko wywraca się do góry nogami, kiedy ta bardziej tragiczna część opowieści ma miejsce, wtedy przechodzimy w realizm o nieco szerszym znaczeniu. So just to make it clear, were you guilty of stealing that Turkish delight from Mr. Singh's store? Czy w takim razie rzeczywiście ukradł pan te słodycze ze sklepu pana Singha? Guilty. Also, actually, the other thing that really did happen was that I did get caught up in that supermarket looting, and I, brought back uselessly a large packet of washing powder, and my mother did drag us back into this crazy moment. So that was also a specific event, yeah. I równie prawdziwa była ta sekwencja, w której widzieliście kradzież w supermarkecie. Z jakiegoś głupiego powodu rzeczywiście przyniosłem do domu paczkę proszku do prania i matka z powrotem zaciągnęła mnie do tego supermarketu, także ta cała część filmu jest jak najbardziej prawdziwa. And as far as Catherine goes, the girl, you promised her that you would be back. Did you go back? I went back. She wasn't there. That's a subject for the next movie. Let me ask both of you, and maybe Harris, you can talk about it, about the choice of shooting this movie in black and white, both for aesthetic reasons, but also from the standpoint of the technical needs that this production required. Jak doszło do tego, że obaj zdecydowali się ten film nakręcić w wersji czarno-białej? Jak to wyglądało z powodów estetycznych, ale i technicznych? We talked about it from the beginning, but it was not a new subject for us. We've often shot black and white and color, predominantly color with some black and white. So this was
a particular instance where we could do more black and white, and in particular the black and white with a little color in it was something that Ken started looking at on Death on the Nile. So that was something we just started getting a taste of, I think, in the previous film. But it was not so much the aesthetic, but the emotional aspect of black and white that we were interested in pursuing for this film. It seemed to me that, and Ken felt the same way, that you are more descriptive with color. You can see color of eyes, and you can tell if it's autumn because the leaves are red. But with black and white, you get a more kind of lucid, intense emotion from the performances. It doesn't give you emotion if the performances are not there, but when they are there, and we had it in spades here, it seemed to be amplified and funneled and a bit rawer. Już przy wcześniejszych produkcjach korzystaliśmy z obrazu czarno-białego. W tych filmach część ujęć była w kolorze, część w czerni i bieli, z tym, że tu rzeczywiście przeszliśmy zupełnie w drugą stronę i dominują obrazy czarno-białe. Głównym powodem do tego była chęć przedstawienia historii o dużej sile emocjonalnej, bo o ile zdjęcia kolorowe pozwalają na to, by pokazać różne szczegóły, jak na przykład kolor oczu, to z punktu widzenia wyciągnięcia siły emocji obraz czarno-biały ma tą siłę, przynajmniej jeśli chodzi o grę aktorską, która już sama w sobie daje tego rodzaju nośnik. Jeżeli nie ma ze strony aktorów odpowiednio przekonywujących ról, to czerni biel niewiele pomoże, ale w tym przypadku jak najbardziej były. Kenneth, anything to add to that? A sort of a forensic quality, looking at faces, and you know, we were much inspired by photography, you know, like Cartier-Bresson, Don McCullin, other American photographers as well, just to see in what I experienced, which was a sort of a monochrome palette in my north of Ireland. It rained a lot, there was little sunshine, and for me, particularly with this story, color came from what was happening to my imagination when we went to the movie. So it felt like the sort of forensic search for the interior life was set against the way color dragged your imagination into another place. Również wybór czarno-białych zdjęć był związany z tym, że chcieliśmy w sposób bardzo dokładny, wręcz dokumentalny przestudiować twarze po to, żeby dostać się do wnętrza, i pod tym względem byliśmy inspirowani głównie czarno-białymi fotografiami, jak choćby Cartier-Bressona. Jest tutaj, jak widzieliście w filmie, część kolorowa, ale ten kolor był dla mnie po prostu odskocznią mojej wyobraźni. Był również elementem wpływu kina. Tam, gdzie mieszkałem w Belfaście, pogoda była często deszczowa, było mało koloru, mało słońca i ta czerń i biel oddaje również te warunki atmosferyczne i klimatyczne. Harris, you thanked a large team of your crew and the various people who are responsible for creating visuals in this movie. But to many people in the audience, the two of you are really a team. Several years ago, you were honored as a director-cinematographer duo. So how does this team work, Mr. Branagh and Mr. Zambarloukos? How do you work together? Harris podziękował przed filmem wielu osobom, które były odpowiedzialne za obraz w tej produkcji. Przedstawił całą ekipę, ten team, o którym mówił, ale dla nas ta para jest taką drużyną wspólnie tworzącą filmy. Zresztą kilka lat temu otrzymali tutaj nagrodę jako duet autora zdjęć i reżysera. A zatem jak współpracuje ze sobą ten właśnie team dwóch
twórców filmowych. Maybe I'll start again. In this particular instance, it was a little different. This was such a personal story. I felt obliged and to really listen to Ken. He was sharing something with us. We went and walked his childhood streets, and it really felt like like a friend telling you a story about his childhood. You have to share your childhood to some extent and contribute there, and that you could build on that. But we research usually quite a lot, and we rehearse quite a lot. In this case, it really was a more personal exploration, and even the way we worked on set seemed to be a bit more open. We left a little bit of chance for things to happen, to be careful with our child and how protective we were there. For me personally, in this film, I felt I had to do as little as possible, to be as unobtrusive to the story, as unobtrusive to the performances, and to maybe based on listening to the stories and the feel of it, and then my own kind of experience of childhood and whatever happened to me in a way, that I could maybe infuse a little bit and contribute in that way. Ta produkcja różniła się od poprzednich, kiedy pracowaliśmy nad innymi filmami, dlatego że była bardzo osobista dla Kennetha. Kiedy razem spacerowaliśmy po ulicach Belfastu, on pokazywał mi miejsca ze swojego dzieciństwa, a ja właściwie słuchałem go bardzo uważnie. Dodawałem również epizody z mojego własnego dzieciństwa, w ten sposób tworząc pewnego rodzaju odnośniki, ale głównie chodziło o to, żeby jak najmniej przeszkadzać w tej produkcji, czyli rola autora zdjęć była bardziej pasywna niż zwykle. Aktorom, w tym temu chłopczykowi, który grał rolę główną, dali dużo przestrzeni, możliwości tworzenia na planie. Byli przygotowani na różnego rodzaju ewentualności i bardzo chętnie akceptowali to, co świeżego i prawdziwego na planie się wydarzało. Zresztą doświadczenia z dzieciństwa Harrisa tutaj również okazały się pomocne, choć to zupełnie inne miejsce. I think one of the elements of teamwork is willingness to experiment, and with this it started on the location scout, where Harris and Jim Clay, our production designer, bravely joined me on city bikes, which we got on in the middle of Belfast, and I said, we're just going to cycle around Belfast, I'll show you everywhere that's in this movie. So they're brave enough to do that. Harris also operated on this film, which he hadn't done before, and COVID encouraged that. And then I would say that I think we encouraged, and certainly Harris expressed, I would say, a lot of poetic sensitivity to the story. And some of the great work he does, it includes, for instance, when the grandfather is, in hospital and almost at his end. In that set, Harris would find the most extraordinary angles and it tended to be, I would lie on the floor and look through things from curious places, and Harris would go outside and try and find 4 reflections before you got to the original image. So there's a beautiful frame, I think, high above the bed. The 3 men are there. The slippers of the grandfather are there, empty. Quite a potent image. And then the reflection of 2 nurses outside. And the position, the nurses, was all a product of Harris responding to this pieta that was, little did we know, about to be the last appearance of the grandfather. So from practically getting on our bikes together to poetically responding with imagination in a much smaller environment, fewer people, it was a very joyous example of teamwork, yeah.
Zaczęło się to w Belfaście tym, że reżyser i autor zdjęć i scenograf wsiedli na rowery miejskie i jeździli szukając miejsc plenerowych. To była taka przejażdżka zasugerowana przez Kennetha Branagha, ale jak widać wszyscy pod nią się bardzo chętnie podpisali. W przypadku tego filmu Harris również był operatorem kamery, czego wcześniej nie robił. To zbliżyło go do samej produkcji. Zresztą wniósł do tego filmu dużo własnego ciepła i własnej poetyki. Takim przykładem może być scena w szpitalu, którą pamiętacie, z dziadkiem umierającym, leżącym na łóżku, i kiedy reżyser gdzieś tam leżał bardzo nisko, starając się pomyśleć o tym, gdzie powinna być umiejscowiona kamera, Harris wyszedł na zewnątrz i znalazł sposób na to, aby można było mieć kilka odbić lustrzanych w tym ujęciu i powstało niesamowite ujęcie. Kamera patrzy na ten świat z góry. Widzimy puste kapcie stojące koło łóżka i odbicie w szybie dwóch pielęgniarek. To wszystko jest zasługa Harrisa. On to przygotował od początku do końca. Can I add something? Just because we are asked a lot about the circular track around the young boy at the riot. Ken was interested in finding a way of centering everything around our young actor, so that we didn't lose sight that this was his world turned around and spun around. And we started talking about a circular track. It's quite easy to set a circular track around a boy. What's really, really, really difficult is to block a scene with 150 extras so that everything coordinates around one small boy and all these things. And Ken was so masterful with these kinds of scenes that you can suggest things like this, and they can be executed in a certain way. I think in particular, one of the aspects of our teamwork is I kind of know how difficult these scenes are to do and how effortlessly Ken can set them up. So you can think of certain shots that would be almost impossible, or scenes like this, impossible in any other way. That particular shot was pretty much executed in 2 or 3 takes, and we used the first one, I think, in the film. That's really, really complicated, masterful directing. Przykładem naszej wspólnej pracy może być scena, w której widzicie kamerę obracającą się wokół chłopca w trakcie zamieszek na ulicy. Z punktu widzenia technicznego zbudowanie szyn i stworzenie sytuacji tak, by kamera mogła dookoła tego chłopca się obracać, mając go w środku uwagi, jednocześnie pokazując, jak jego świat radykalnie się zmienia, to jest stosunkowo proste. Natomiast to, co jest skomplikowane, to jest to, żeby skoordynować pracę 150 statystów, którzy przemieszczają się gwałtownie w trakcie tej sceny, i to jest zasługa reżysera, że potrafił tak pokierować całością, że nie musieliśmy tego powtarzać zbyt wiele razy. Były bodaj 2 ujęcia, wykorzystaliśmy pierwsze, które było lepsze, i choćby ta scena świadczy o tym, jak wybitnym reżyserem jest Kenneth Branagh. On the subject of the boy, he was magnificent. Where did you find him? How did you work with him? Ten chłopczyk był wspaniały. Gdzie go znaleźliście? Jak z nim pracowaliście? We had self-tapes from 300 boys. We went through, many steps until I started to have Zoom meetings with Jude, and then eventually I went to spend time with him in Belfast. I auditioned him and had him improvise with Lewis, the actor playing his brother. And the thing I noticed most was his capacity to listen. I knew that half of the film would be him reacting, and he was very fully present and playful. He was an Irish dancer, so he's very used to practice and competition and sort of physical tenacity. I liked that. I thought it would be good practice for what can happen on a set in terms of having to wait and then be ready. But
Yeah, ultimately, I think it was an intuitive sense that he was the right boy, and that he would absorb the skill of people like Judi Dench and Kieran Hines. And I guess the thing that I didn't do with him much was rehearse. Almost everything you see is caught on camera for the first time. Oglądaliśmy około 300 taśm z różnego rodzaju występami różnych dzieci i później wydawało mi się, że Jude będzie tą jak najbardziej odpowiednią osobą, ale żeby się o tym przekonać, to zaprosiłem go do Belfastu po kilku zoomowych spotkaniach i tam mieliśmy próbne zdjęcia z udziałem aktora, który grał później postać jego starszego brata. I to, co mi się spodobało w tym chłopcu, to jego umiejętność słuchania, bo wiedziałem, że wiele scen w tym filmie będzie wyglądała tak, że ten chłopiec będzie reagował na to, co się dzieje wokół, a nie tworzył te sceny w sposób bardziej dynamiczny. Jude jest Irlandczykiem i jest osobą, która chodziła na naukę tańca. Wiedziałem, że jest dobrze przygotowany od strony fizycznej i to również uważałem za pozytywną cechę dla tej postaci. To, co również przekonało mnie do niego, to jego umiejętność współpracy z aktorami, to na ile czerpał zarówno od Judi Dench, jak i od Kierana Hinesa. Natomiast bardzo mało było prób w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, bo po prostu były w tym przypadku niepotrzebne. I think we are ready for questions from the audience because I'm sure they have lots of questions and I don't want to take the whole time. We have a question right here, the gentleman in a striped shirt. We have two ladies with microphones. Mamy dwa mikrofony, także proszę zadawać pytania. On the left. Hi. Hi. It's hard to talk to this through the mask, but we'll give it a go. It was a very loving tribute. Irish history is very complicated, and we're very obsessed with it, but it's great to hear that specific story. And the truth is, half those stories aren't being spoken about, and the more we have them, because they are so universal, and the diaspora and the whole thing is very moving. I suppose for Harris, for a question for you would be how the limitations of COVID sort of informed the language of the film. And for Kenneth, it's interesting how storytellers come back to that time and that boyhood, that emergence. Terence Davies is, and we saw Hope and Glory with John Boorman was played at the theatre. And I was interested about that story, that idea that we're always telling the same story and that things pull us back to that very time of innocence or the time we lose it. And why now? Why is the time in your life now that this was after the 50 years to tell this story? So that's kind of, po pierwsze, gratulacje dla autora za stworzenie tego filmu. Te historie o Irlandii są bardzo potrzebne, ponieważ historia Irlandii jest skomplikowana i cieszę się, że ten film powstał, może powstanie ich jeszcze więcej. Pytania do obu naszych gości, pytanie do Harrisa o problemy związane z pandemią i ograniczeniami, które wiązały się z realizacją filmu w tym czasie i pytanie do autora filmu, właściwie refleksja na temat tego, że reżyserzy często wracają do czasów swojego dzieciństwa. Tak było w przypadku Terence'a Daviesa, w przypadku Johna Boormana i filmu Hope and Glory. Co jest w tym takiego szczególnego? Czy chodzi tu o pokazanie okresu niewinności, czy też utraty tej niewinności? I dlaczego dopiero teraz, czyli w tym momencie, Kenneth Branagh zadecydował, żeby ten film zrealizować? Well, first of all, the limitations of COVID seemed, however complicated they were, seemed insignificant
given the prospect that after a long time away from each other, we could all work together again. I think it was an overwhelming feeling of joy that we could actually, after that lockdown, and it was immediately after lockdown, we're talking kind of in August, July, August last year, that we could all get together and make something. And in particular, to make something like this. So it almost seemed like every obstacle became an opportunity. If we, if I had to operate, then, well, let's do it in a certain way that if we don't have 2 or 3 cameras, which we're used to doing, we're used to multiple cameras, etc. Let's frame it in a certain way that allows action to happen, allows, to let it be, basically. Even in the fact that we chose to not use film lighting and allow nature and the sun and the elements and everything to play a part in our story, we framed in a certain way that you could see it. And so scenes like the grandfather scene become a little more transcendental, a bit more mystical, a bit more, it's like nature's giving you something. So although we had many, many obstacles, they didn't feel like obstacles given the opportunity. And also the idea that we all looked after each other health-wise was something that was quite a bonding part of the film, because we didn't want anyone to get sick, and no one did get sick. Wszystkie ograniczenia związane z realizacją filmu w okresie pandemii były niczym w porównaniu z radością, jaką czuliśmy, że możemy znów pracować ze sobą razem. Te ograniczenia oczywiście istniały, ale wszystkie przeszkody, które pojawiały się przy realizacji tego filmu, dawały nam możliwość do szukania nowych rozwiązań, czyli stały się szansą do odkrywania nowych rzeczy. Dla przykładu w tym filmie ja sam byłem operatorem kamery, czego zwykle nie robię, ale to było fantastyczne przeżycie. Zwykle z autorem filmu kręcimy obraz na 2 albo 3 kamery. Tutaj byliśmy ograniczeni do 1 i staraliśmy się wymyśleć w takim razie, jak to zrobić, żeby sceny dynamiczne wyglądały odpowiednio imponująco na ekranie. Nie było też w tym filmie tradycyjnego oświetlenia filmowego, a zatem korzystaliśmy więcej ze światła naturalnego, z tego, co było dostępne na planie filmowym. I paradoksalnie te wszystkie ograniczenia właściwie w niczym nam specjalnym nie przeszkodziły, wręcz przeciwnie. I jeszcze jedna rzecz związana z realizacją zdjęć w okresie COVID-u, to to, że wszyscy zważaliśmy bardzo na nasze zdrowie, czyli to, żeby się wzajemnie nie zarazić, a to sprawiło, że bardziej zjednoczyliśmy się jako grupa tworząca ten film. Thank you for the question, and thanks for the kind words. I appreciate it. And thanks everybody for coming tonight, by the way. We really appreciate that. Thank you. I think staring into the silence of this lockdown made me hear this sound. Really, the 20 seconds, where the camera circles this kid, were 20 seconds in my life when I heard what I thought was a bumblebee, and then I listened harder and I thought it was a swarm of bees, and then I looked hard and I thought it was a swarm of bees coming towards me, and then I realized it was a crowd of people coming towards me. And across the last 50 years, I've realized that those 20 seconds entirely changed my life. After that crowd and the consequences had been through the street, I ultimately would live somewhere else, I would do something else, I would sound like someone else. So for me, the silence of lockdown sent me right back to that other lockdown and to an event which had sort of haunted me ever since, and I wanted to go back and try and understand the kid, and I think very much try and understand what it was like for my parents and for that street. It was a film in that sense,
that needed to be made. Yeah, needed to be made. Okres lockdownu sprawił, że bardziej myślałem o swojej przeszłości. W szczególności jak spojrzycie na scenę, kiedy przez 20 sekund kamera krąży wokół chłopca w trakcie zamieszek na ulicy, to były moje doświadczenia. I wtedy przypomniałem sobie, jak na początku wydawało mi się, że słyszę gdzieś bzyczącą pszczołę. Później to był rój pszczół, a później okazało się, że to jest mrowie ludzi. I te 20 sekund odmieniło moje całe życie. Przez to, co się stało, przeniosłem się gdzie indziej. W życiu robię to, czego bym inaczej nie robił. Również mówię inaczej, niż gdybym pozostał w Belfaście. Jestem świadomy tego, na ile to była ważna chwila w moim życiu, kluczowa, zmieniająca no właściwie wszystko, że musiała stać się centralnym punktem tego filmu i ten film po prostu musiał być zrobiony po to między innymi, żebym mógł wrócić do tych swoich korzeni. Sorry, and just one added thing to that was the belief which you hint at, that even a tiny sliver of a story like this, one child, one family, one street, had a way of connecting with other people, that many parts of my story, it took me 50 years to realize, could connect to many other experiences other people had, so that it was a story that I could tell for other people, not just for myself. Jeszcze w nawiązaniu do kwestii wypowiedzianych przez osobę zadającą pytanie, rzeczywiście wierzę w to, że historia jednego człowieka, jednej rodziny, jednej ulicy jest również na tyle uniwersalna, że inni, którzy przeszli przez podobne doświadczenia, mogą znaleźć w tej historii odbicia swoich własnych. Prosimy o pytania. There's a question in the middle, there's a question up front, there's another question in the middle. Whomever you see with a hand up and the microphone is nearby, please go. Sir. Hi. Thank you for the movie, first of all. I laughed, I was moved, and I learned a lot about Ireland, so thank you for that. My question is about the language of the movie. So that's the question for both of you. I was really impressed by all the means that you used, frame within the frame, and the complicated, but really working composition, creating almost like a memory, like images with the grandmother in the window, and using wide lenses to give the perspective of a child, and silhouettes, using color when a child sees something, I guess, that's more alive than the reality. Could you elaborate just on the language and the rules of the film that you wanted to use for this story? Pytanie dotyczy języka wizualnego, który w tym filmie został wykorzystany i tych najróżniejszych środków, które widzieliśmy. Czy to jest klatka w klatce z odbiciem babci, czy to jest punkt widzenia chłopca, czy to jest użycie koloru w tych sekwencjach, kiedy chłopiec wyobraża sobie zupełnie inny świat. Jakie były fundamenty waszych decyzji, które podejmowaliście? Thanks for the kind reaction. I appreciate it. From what you were saying, there is a mosaic of techniques for conveying the boy's point of view, and I suppose I would say in this film, COVID, lack of time, children's hours meant that we were more connected to our instinct about what to do. So that mosaic was partly produced by saying, don't worry too much about the way this may all cohere, but find whatever you think is exactly right for that moment. So we often felt that multiple characters in a single frame, in a frame of depth, would possibly put our audience as an observer of the whole thing, like the boy. We wanted to have the variety. For me, it's a pleasing thing when we cut to 1 million years BC, that all of that color and all that molten lava is disturbing the rhythm of the picture in the way that the family's life is disturbed throughout. And so all of those different kinds of techniques
with us not questioning it, just doing it, working quickly, were part of keeping a very sort of vital expression of the child's point of view. And we seem to happen on this idea of frames, people portraits in behind window frames or dividing. We just again, we didn't think about it too much. We just felt we liked it, we responded to it. Prosimy o kolejne pytania. There's one up there, I see. And if I don't see you, I apologize. The light is unforgiving. There's also one in probably the fourth row on the right side. But please, sir. Hi. Title is Belfast, but I saw on the screen Gary Cooper. It was enormous surprise. Thank you, Mr. Branagh. And my question, how good was this cleaning powder? How good was the cleaning powder? Yeah, so where are you? He's on the left, up there. Could you stand up, please, and show yourself? Hi. There we go. Pytanie związane jest, to jest tytuł filmu, to Belfast, ale widzimy tutaj High Noon Gary'ego Coopera w tym filmie, ale potem pytanie o to, na ile dobry był rzeczywiście ten proszek do prania. So the cleaning powder wasn't worth getting it that way. I can tell you it was, but it was. I remember I must have thought that it was like sort of being on the savannah, and I'd gone out to kill an antelope and bring it home, providing much meat for the family. But clearly, I wasn't able to do that. Instead, clearly, I have no criminal instincts. I couldn't bring back chocolate anybody liked, and I couldn't bring back washing powder that was any use. Nie, ten proszek do prania był naprawdę kiepski, nie był warty tego, żeby kraść i fatygować się w ten sposób, ale wtedy jako dziecko czułem, jakbym był jakimś niesamowitym łowcą, który gdzieś tam na sawannie zabija antylopę i przynosi to niezbędne pożywienie do domu. Byłem wtedy niesamowicie z siebie dumny. No jednak patrząc na to z dzisiejszego punktu widzenia, okazuje się, że byłem bardzo kiepskim złodziejem, ani nie potrafiłem ukraść właściwej czekolady, ani nawet przynieść do domu czegoś wartościowego. Let's go to the right side. Hello. A few years ago in Bydgoszcz, Alfonso Cuarón said that he made Roma in black and white because his memories are also black and white. So question to Kenneth, are your memories also black and white besides movies in Technicolor and stage plays? Kilka lat temu Alfonso Cuarón po projekcji Romy powiedział, że zrealizował ten film w kolorze, znaczy w wersji czarno-białej, dlatego że jego wspomnienia z dzieciństwa są czarno-białe. Zatem pytanie do Kennetha Branagha, czy jego wspomnienia z dzieciństwa również są czarno-białe, za wyjątkiem tych elementów kinowych? I think that I saw Belfast in black and white. That rain and northern skies and a beautiful grey light. And for me, that there was always that was how I saw real life, but art was always in color. Ja wspominam Belfast jako czarno-białe miasto z racji deszczu, chmur, tego ponurego nieba, a z kolei sztuka w mojej wyobraźni i w moich wspomnieniach zawsze wiązała się z kolorem. Who has the microphone? Nobody. So let's go up there. And maybe we have time for 2 or 3 more questions at most. So I apologize to those who will not be able to ask. Yes, please. I don't want to be boring, but also a question to the casting about the parents. I feel like they're like ideal parents. Am I correct to think so? Like they're beautiful and you know the father is strong, the woman is a model almost. And the other thing, the symbolism of the guards at night. How's that important to the movie?
If you could answer. Dwa pytania. Pierwsze związane z Any of postaciami you? rodziców i castingiem aktorów, bo wyglądają idealnie jak modelka i taki silny ojciec, który chroni rodziny, a druga związana jest z obecnością straży, gwardii w nocy. I think that the parents are idealized. They are glamorized by what the boy sees at 9 years old. But not only my own parents, but people in the street had great fizz and great passion. And I think one thing that one wanted to say was that you know, passion and an interest in fashion and an interest in music and an interest in their own sort of sexiness, if you like, was a kind of vital life energy that I felt as though I was seeing. But a 9-year-old, I think, or at least this 9-year-old, I think, very much glamorized who his parents were. But I would say that my own parents had, I would say, the fizz of what Jamie and Katrina had. My mother was passionate about dancing, and that crockery flew across the kitchen floor. And when it comes to the symbolism of those men with the torches, it did seem that when you looked out of the window that there was a scene from the Wild West in your own street. It just was impossible not to think of Belfast in some ways, to that imagination, as being full of cowboys. Odpowiadając na pierwsze pytanie, powiem, że rzeczywiście postacie rodziców są trochę wyidealizowane, ale taka była perspektywa 9-letniego chłopca, który we własnych rodzicach widział coś większego, coś wspanialszego. I to ci rodzice reprezentowali sobą świat mody, świat muzyki, nawet czegoś seksownego i to na ekranie, sądzę, jest widać. Zresztą moja matka uwielbiała taniec, ale i zdarzały się takie sceny jak rzucanie przedmiotami kuchennymi, które w tym filmie widzieliście, czyli to idealizowanie jednak nie następowało do końca, ale wszystko związane jest po prostu z perspektywą 9-letniego chłopca. Jeżeli natomiast chodzi o mężczyzn z pochodniami, którzy pojawiają się w nocy, to była scena jak z Dzikiego Zachodu i w wyobraźni małego chłopca poczucie tego, że nagle jego uliczka w Belfaście może wyglądać jakby była ze świata westernu, było czymś niesamowitym. Who has the microphone? Does anyone? If not, there is a lady down here who would very much like to have a microphone. But we have a question very high up there, and then maybe the last one down here. And unfortunately, we'll have to end this very pleasant conversation. Yes, sir. Hello. Thank you for both for such a wonderful film. It's really good to see that. I was wondering the approach to writing and directing this film. Were there any other touch points? Because I love the homages to films like Chitty Chitty Bang Bang, and you had Star Trek in there. But I also thought about Cinema Paradiso. So I was thinking about were there any touch point films to when you were approaching writing the film? And the second part to it was I loved the way Judi Dench and Ciarán Hinds, the grandparents, were. And I wondered in terms of directing them, how much of it was them and how much of it was the characterization that you knew from your own grandparents. I znów podwójne pytanie. Pierwsze dotyczy odnośników filmowych. I takich, które widzimy bezpośrednio, jak Chitty Bang Bang, czy też takich, które może pośrednio były związane z pracami nad scenariuszem, jak choćby Cinema Paradiso. A drugie pytanie dotyczy ról dziadków granych przez Judi Dench i Ciarána Hindsa. Na ile oni sami stworzyli te postacie, a na ile byli kierowani przez reżysera? At one stage, older Buddy appeared in the film. And the structure of the movie was not unlike Cinema Paradiso. We meet the grown-up at the beginning, and we follow them at various times during the course of the movie, and he comes back to Belfast at the end, but it did not work, in my view. It was too much, it was unnecessary, but it was a process. So that film had an influence in that experiment. A movie I love, I don't think it has any direct influence, is
Au revoir les enfants, the Louis Malle film, which is a masterpiece. And what was the second part of that question? It was... The second part, as far as Forgive me. I recall, had to do with the grandparents. Ah, yes, grandparents. Sorry, forgive me for that. Judi Dench and Ciarán Hinds brought a great deal to it, and so did the other actors, and I was very happy about this. I always wanted to make sure that the film and the performances were owned by the actors. They improvised a little, and they were very... Ciarán very much evoked in his own mind his own father, his own grandfather. Judy is from an Irish family. Her parents are both Irish, and she had an Irish auntie who used to visit, who I think she based some of that on. So I would say it's a collaboration, but they made it their own in a way that really developed it significantly, I think. Jeśli chodzi o odnośniki filmowe, to rzeczywiście Cinema Paradiso było filmem, który bardzo mocno braliśmy pod uwagę, jeżeli chodzi o strukturę filmu. Zresztą nawet kontemplowaliśmy format scenariusza, w ramach której dorosły już bohater wróciłby do Belfastu i cała reszta filmu byłaby jego wspomnieniami, czyli byłaby to struktura bardzo podobna do Cinema Paradiso, ale jednak zadecydowaliśmy, że nie byłaby ona właściwa dla naszych potrzeb. Porzuciliśmy tę myśl. Innym filmem, który może nie wpłynął bezpośrednio, ale może w podświadomości, ale przynajmniej jest filmem, który bardzo lubię, jest Au revoir les enfants w reżyserii Louis Molla i to był dla mnie osobiście znaczący punkt odniesienia. Jeżeli chodzi o rolę dziadków, to była to kolaboracja, pracowaliśmy razem, ale na pewno i Judi Dench, i Ciarán Hinds wnieśli bardzo dużo od siebie. Ciarán zapewne postaci swojego ojca czy swojego dziadka włożył w postać, którą grał. Judi Dench pochodzi z rodziny irlandzkiej, jej rodzice byli Irlandczykami. Zresztą miała dużo styczności z irlandzką ciotką i gdzieś tam to jest bardzo widoczne w tym, jak zagrała postać w tym filmie. And I think we have time for the last question here from the lady, and yes. Unfortunately that will have to be it. Please. Thank you. Thank you for both of you for coming here overall. I'm from Canada and it's my first time in Toruń and first time in CAMERIMAGE, so I'm happy to be here and I'm very thankful that you both are here as well. My question is more towards Mr. Harris, specifically for the cinematography. This film takes place in a lot of locations that repeat themselves multiple times, and my question is specifically, especially for the house, how you found to find different angles and shots, because it seems like even though we're in the same places, shots don't repeat themselves or feelings don't really repeat themselves, which I found really interesting. So, yeah, I guess you can Ta go młoda ahead. osoba przyjechała z Kanady, jest w Toruniu i na CAMERIMAGE po raz pierwszy. Gratuluję twórcom tego filmu i pytanie do Harrisa związane z tym, że wiele obiektów zdjęciowych pojawia się w filmie kilkakrotnie. Jak zatem starał się pokazać te miejsca w różnoraki sposób, bo na przykład dom, w którym mieszkają główni bohaterowie, jest za każdym razem pokazany inaczej, z innego kąta, z innego ujęcia i oddaje inne emocje. Jak to się działo? Well, we certainly would look at our locations and try and find the right shot for that scene. And often in the search, we would find another angle and it wasn't suitable. We would note it and think about it and say that this might be more suitable in another scene. So in discovering a scene and the process of the movie, we were constantly cataloging shots that we felt that we could use. In the minimal use of coverage and a very, very thoughtful kind of approach to blocking and framing a scene, it meant that you used up less shots per scene. So it allowed for more shots to be used at the right time. And one of the very, very conscious decisions we had was this idea that a shot or whether it be static and composed or kinetic and emotional, had to be earned. And that
it was derived from the core and the essence of each scene. And that if we had to pause and wait, then we would do so. But again, I think it's the rhythm and the editing. Una did a wonderful job editing this, and there's something quite lyrical about it. Ken is very musical, and you can see it. I think it's quite to me, that's part of the Irishness of the film, that it knows when to grieve, it knows when to sing and dance, and that had to be reflected in the compositions. W tych przestrzeniach, kiedy realizowaliśmy jakąś scenę, rozmyślaliśmy nad różnym ustawieniem kamery i nie wszystkie pasowały do danej sceny, ale notowaliśmy to sobie skrzętnie i myśleliśmy, że uda się to wykorzystać w przypadku kolejnych scen kręconych w tym miejscu i tak to rzeczywiście często miało miejsce. Przy czym, ponieważ byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, jak rozstawić i aktorów w ramach sceny i kamerę, to skorzystaliśmy summa summarum z mniejszej ilości ujęć niż mieliśmy zapisane, ale to nam całkowicie wystarczało dla potrzeb, które mieliśmy. I chciałem też zwrócić uwagę na poetyckość tego filmu, dlatego że to, co chcieli obaj panowie przedstawić poprzez sekwencje, związane było z wspomnieniami Kennetha, z jego spojrzeniem na życie i na swoją własną przeszłość. Każda scena była tak ustawiana, żeby była dopasowana do potrzeb scenariusza. Sceny, w których kamera musiała się poruszać, były ruchome. Kiedy miała być statyczna, były statyczne. Ale to wszystko wynikało z potrzeb scenariusza i z potrzeb danej sceny. Scenariusz, jakby nie było, był napisany przez Kennetha. I tym sposobem, so now we are coming to the end of this chat, but there is good news because I hear that you are going to have a seminar tomorrow. Is that, or you don't? This is it, right? Or Harris, do you have a meeting? You don't. Or maybe I'm trying to schedule something subconsciously just for your sake. Okay, we'll work on it. We'll see how it's going to work out. Whoops, this is almost like, the wishful thinking rising to the surface. So let me just ask you, Kenneth, very quickly, did you get the Belfast subject matter out of your system with this movie, or will there be possibly more to come? Pytanie zatem do naszego autora, do autora tego filmu, czy temat Belfastu już wyczerpał tym filmem, który oglądaliśmy dzisiaj, czy może będzie coś jeszcze w przyszłości? I think films and storytelling is always a bit of an evolution. So for me, the film continues to resonate because it speaks to other people. The biggest thrill about this film has been other people saying, an Iranian filmmaker coming up to me and saying, "That's my story," a Nigerian filmmaker, a 20-year-old Haitian man in tears afterwards saying, "That's my story." So that's very rewarding, and for me, it allowed and is allowing a beautiful way to consider what our questioner pointed out is the complicated subject of anybody's Irish history, global or personal, and that's an ongoing thing. But for now, what I do consider is that it's been a very privileged experience to be allowed to tell a story. Everyone in Belfast, everyone in Ireland has a story, man, woman, and child, and they're all worth a listen. So I was very, very lucky to be able to tell mine. Byłem bardzo szczęśliwy z tego, że mogłem opowiedzieć historię uniwersalną. Kiedy pokazuję ten film, różni ludzie, czy to z Iranu, czy z Nigerii, odnajdują w tym cząstki swojej własnej historii i bardzo cieszy mnie to, że to, co powiedziałem, ma tak uniwersalny wydźwięk. Jednocześnie nawiązując do wcześniejszego pytania związanego z historią Irlandii, historią bardzo skomplikowaną,
Wierzę głęboko w to, że tych historii jest dużo więcej. Być może opowiem również i ja kolejną historię, ale każda osoba mieszkająca w Belfaście ma swoją własną historię, która warta jest opowiedzenia i mam nadzieję, że te historie również zostaną opowiedziane i usłyszane przez innych. Thank you both for making this movie. Thank you for coming to Toruń. Thank you for sharing your world with the rest of the world. Thank you. Thank you for having us.